To dzień dobry jeszcze raz. Jakub Walicki, jest ze mną dzisiaj pan Paweł Kuczyński. E, może krótko powiem, jak to wyglądało, w związku z tym, że zajmujemy się dość podobnymi rzeczami, to znaczy propagowaniem filozofii w internecie. To jakiś czas temu nawiązaliśmy kontakt. Ja zastanawiam się przez cały czas nad tematami tych wywiadów na YouTube'a, nad rozmówcami, z którymi mógłbym usiąść do czegoś i oglądając jeden z pana filmów, zwróciłem uwagę na to, kiedy pan wspomniał o muminkach i powiedział, że muminki to jest dzieło filozoficzne, niebanalne dzieło filozoficzne, czy jakoś w ten sposób. I to od razu przykuło moją uwagę i pomyślałem, że to jest ciekawa sprawa, te muminki. Pan jest pan reżyserem, ale zajmuje się pan właśnie też filozofią, w związku z tym, że pana filmy dotyczą filozofii. To są filmy dokumentalne, takie inscenizowane. Ja muszę przyznać, że duże wrażenie zrobił na mnie szczególnie ten dokument o profesorze Siemku. W związku z tym, że profesora Siemka czytałem, wykłady z klasycznej filozofii niemieckiej na mnie zrobiły bardzo duże wrażenie, a nie znałem tych różnych rzeczy, o których pan opowiada w filmie, to znaczy tych problemów z katedrą, z tym jakby z tymi relacjami takimi administracyjnymi na Uniwersytecie Warszawskim, więc to było wyjątkowo ciekawe. To jest jakby ten główny obszar pana zainteresowań, z tego co rozumiem, właśnie te filmy dokumentalne, ale oprócz tego ma pan też kanał Thinking Camera na YouTubie, gdzie opowiada pan o filozofii, o różnych istotnych zagadnieniach, też w taki sposób, który ma być przystępny, wykorzystując jakby te filmowe środki do objaśnienia pewnych kwestii. Nie wiem, czy dobrze podsumowałem wszystko. Tak, jak najbardziej. Ja się zastanawiałem nad tym, dlaczego pana kanał pana blog nazywa się Przemyślane Kadry, a mój Thinking Camera. I mam taką teorię, że jest znacząca różnica w tym, w jaki sposób my próbujemy podchodzić do tematu film i filozofia, i ona się już ujawnia w samych tytułach, dlatego że przemyślane kadry wskazują na to, że zostało już coś wykonane i następuje analiza tego, co było, prawda? Z różnych punktów widzenia. Natomiast Thinking Camera jest w innym czasie i to jest coś, co się zdaje, prawda? Co się staje, to jest coś takiego, co jakby wychodzi z samego działania i wydaje mi się, że to ma swoje, chciałbym powiedzieć plusy i minusy, ale to ma swoje minusy, dlatego że jak się jest w środku pewnego zjawiska, to jest o wiele trudniej stanąć z boku i na nie spojrzeć w takiej perspektywie szerszej, prawda? Bo jak się zacznie takie coś robić, to się wtedy straci widza. Więc to mnie jakby uderzyło w tym lingwistycznym podejściu do sprawy. To w ogóle jest ciekawy element kina, wydaje mi się, to, że jakby samo ukierunkowanie uwagi na pewien przedmiot, ono ma istotne znaczenie w twórczości i ono też może mieć jakiś filozoficzny potencjał, to znaczy to już może się rozgrywać na poziomie wybierania tego, co pan chce sfilmować i co pan chce ująć właśnie tym okiem kamery. To prawda, tylko że jest jeszcze jeden aspekt właśnie, który też unaocznia mnie, przynajmniej na ten moment, właśnie taką dramatyczną różnicę między tymi dziedzinami, co się przekłada na sposób i możliwości używania narzędzia kina, żeby mówić o abstrakcyjnym terenie filozofii, że może się mylę, ale dla mnie jednak z przykrością doszedłem do konstatacji, z bólem, że film jest właściwie w swoim odbiorze bierny, prawda? Siadamy, patrzymy, to w nas wchodzi, natomiast tutaj wchodzę na teren grząski, ale proszę mnie skorygować, czytanie, również czytanie filozoficzne i zastanawianie się wymaga większej aktywności intelektualnej, może nie emocjonalnej, ale intelektualnej. Jest bardziej takie angażujące odbiorcę.
Hmm. I, No, wie pan co? To jest coś takiego, co warto pewnie byłoby jakoś rozważyć osobno, ale ja nie jestem przekonany, czy w pełni się zgadzam. Wydaje mi się, że to przede wszystkim jest kwestia wrażliwości, to znaczy każdy ma jakieś tam swoje ulubione medium. Ja czytałem od zawsze dużo i ja w ogóle, to jest coś takiego, co często powtarzam, że oglądanie filmów dla mnie jest naprawdę bardzo trudne. To znaczy, jak film jest wymagający, jeżeli mam jeszcze coś o nim napisać, to oglądam go zawsze kilka razy, 2 czy 3 razy, robię jakieś notatki i właśnie jak zacząłem, bo ja miałem też taki moment już sporo lat temu, że zacząłem oglądać filmy na poważnie, tak to sobie mówię. I to oglądanie filmów na poważnie oznacza, że wcześniej zakładałem, że jak oglądam film, to mogę sobie włączyć coś wieczorem, jak już jestem zmęczony, o 21:00 odpoczywam, już nie mam za dużo energii i tak dalej, ale w tym okresie mniej więcej zacząłem odkrywać klasykę kina, zacząłem oglądać tam jakiegoś Felliniego, powiedzmy, Bressona i zwróciłem uwagę na to, jak te filmy są wymagające i zacząłem robić coś takiego, że siadałem do nich jak do pracy w pewnym sensie. W środku dnia siadam normalnie z notatnikiem, z kartką, w pełni skupiony, z kawą i oglądam film. I właśnie wtedy też myślałem o tym, że to jest naprawdę wymagające. Też w związku z tym, ja to tak odbieram, nie wiem, czy pan się zgodzi, że powierzchnia filmu w odbiorze jest jakby płaska i w związku z tym my musimy aktywnie go naprawdę postrzegać, żeby wszystko jakby wydobyć z filmu, wydobyć z niego wszystko, co w nim jest. I to jest coś takiego, co wymaga takiej aktywnej interpretacji, i mam czasami wrażenie, że ta sztuka interpretacji filmu w czasie oglądania filmu jest nawet trudniejsza niż w przypadku czytania książki. W związku z tym, że książka jakoś tak więcej mówi, to znaczy w książce można się zatrzymać, wrócić, przejrzeć parę stron wstecz, zastanowić się nad czymś, a film trwa. My cały czas go oglądamy i właśnie musimy to wszystko, co ma miejsce na ekranie, to musi się przeobrazić w jakąś całość w naszym umyśle i no, to wiadomo, że to zależy od filmu, ale wydaje mi się, że czasami to jest naprawdę duże wyzwanie i to właśnie w moim przypadku zmusza do tego kilkukrotnego oglądania filmów. Okej, to jest, uważam, kapitalny problem, dlatego że oczywiście w pełni się zgadzam, że tego typu konsumowanie filmów jest wzbogacające i logiczne i ma sens. Niemniej jednak w naturze tego medium i w takim powszechnym odbiorze po prostu idziemy na spektakl albo jakoś tam sobie odpalamy, prawda, coś i to nas absorbuje tu i teraz w czasie swojego trwania. Mhm. I takie mam podejrzenie, że większość ludzi, nawet tak jak sam powiedział pan, że potrzebuje pan parę razy, żeby to obejrzeć. Większość ludzi nie ogląda filmów parę razy. To jest jedno razowe doświadczenie i spotkanie, no chyba że to zrobi tak niesamowite wrażenie, że się do tego wraca i staje się to kanonem jakiegoś wewnętrznego rozwoju. Ale tutaj problem polega, i to jest problem mój, jako człowieka, który próbuje opowiedzieć jakąś historię, prawda, około filozoficzną, że trzeba to tak skonstruować, żeby coś przeszło w tym pierwszym pędzie, ale żeby no, nie było odstraszające. Także to jest kapitalny problem, na ile, bo oczywiście jak się weźmie na przykład film Antonioniego, to mój ulubiony filozof w filmie, Zawód reporter na przykład, albo Powiększenie, prawda? Okazuje się, że to jest po prostu rozpisany traktat filozoficzny Mhm. w stopniu, prawda? Że to, jak zostało to zrobione, wyniknęło z tego, że reżyser, myśliciel, filozof dużo czasu poświęcił na to, żeby tą opowieść skonstruować. To ciekawe, to na taki temat filozofii kina w ogóle zeszliśmy, rozległy, też można byłoby się długo nad tym zastanawiać. A ja jeszcze właśnie może w tym kontekście dopytam, jak to u pana jest z proporcjami jakby w zainteresowaniu kinem i filozofią? To jest tak, że kino to jest główny obszar pana zainteresowań, a filozofia to rozumiem, że jest dodatek i też wiem, że pana rodzice byli profesorami filozofii. Tak, to znaczy to jest właściwie splot chyba przypadków.
Dlatego, że jak ja patrzyłem się na to, co i dlaczego zrobiłem, to zrobiłem faktycznie w szkole filmowej film dokumentalny o profesorze Tatarkiewiczu. Ale dlaczego go zrobiłem? Dlatego, że w pewnym momencie dowiedziałem się od mamy, która była uczennicą i następczynią Tatarkiewicza, że jest na niego zapis i że nie można o nim nic zrobić. Po prostu nie ma go, bo on jest nie tam, gdzie władza by chciała, żeby był. I wtedy ja się dowiedziałem, że w szkole teoretycznie nie ma cenzury, nie ma zapisu. Tam są jacyś ubecy, którzy tam coś kontrolują, prawda? Ale że generalnie rzecz biorąc można przyjść, dać pomysł, jak on zostanie kupiony artystycznie i przez pedagogów, to można to zrobić, a potem to już będzie inna sprawa. I dlatego zrobiłem film o Tatarkiewiczu, bo wiedziałem, że to jest w tym momencie jedyna możliwość, żeby go zarejestrować. Ale wie pan, potem wywiało mnie do Stanów na 20 lat, gdzie w ogóle się nie zajmowałem filozofią, tylko zajmowałem się zupełnie innymi rejonami, jakieś reklamówki, finanse, jakieś projekty dla dzieci. I dopiero ten powrót do filozofii odbył się dlatego, że przyjeżdżałem z wizytą do Polski wtedy, kiedy mój ojciec prowadził kongres filozoficzny, taki wielki, międzynarodowy, gdzie było dużo gości głównie ze Stanów i z innych krajów zachodnich. I ja sobie pomyślałem, no dobra, to będę w Polsce, spotkam się z rodzicami, przy okazji się tam pokręcę i Janusz Widelec, coś się wydarzy. Tak. I od tego momentu się wszystko zaczęło, bo ja to zrobiłem, film się niektórym ludziom spodobał, a mnie się podobał mniej. I pomyślałem sobie, no nie, no muszę jeszcze raz spróbować podejść do tego tematu. No i następnym razem też mi się nie spodobało tak, żeby to odpuścić. To tak idzie w tej chwili. Tak, no w każdym razie wywodzi się pan z takiego środowiska, które sprzyjało zainteresowaniu filozofią, więc też pewnie to jest jakiś tam szereg przypadków, ale no, te przypadki układały się w taki wzór, który pana prowadził prosto do tej filozofii, tak czy inaczej. Tak, to znaczy myślę, że jeszcze ja bym to tak doprecyzował, że może nie tyle do filozofii jako takiej, chociaż takie próby podejmowałem, co do filozofów, co do postaci ludzi, którzy się zajmują taką walką o polepszenie świata, używając rozumu i pojęć abstrakcyjnych, prawda? To mnie faktycznie fascynowało i fascynuje do tej pory, dlatego że wyrastałem w tym środowisku. A to w ogóle też jest ciekawa kwestia biografii, życiorysu filozofów. Nie wiem, czy pan kojarzy taką anegdotę. Ona często się pojawiała na jakichś wykładach, w których ja uczestniczyłem w czasie studiów, że zdaje się Martin Heidegger prowadził wykład o Platonie czy Arystotelesie i na początku miał zaprezentować biografię tego filozofa i Heidegger wyszedł na środek i napisał i powiedział, że Arystoteles urodził się, żył, a potem zmarł. I to była cała biografia. I jakby sens tej anegdoty jest taki, że w filozofii biografia w ogóle nie ma znaczenia, bo jakby filozof ma biografię intelektualną, a jego biografia intelektualna to są jego dzieła, wykłady i tak dalej. I te dzieła mają mówić same za siebie, bo one są treściwe i jakby w nich jest to, czym filozof żył, bo jakby ta jego praca, to pisanie, to było jego życie w pewnym sensie. I to jest jeden punkt widzenia, ale ja od zawsze interesowałem się hermeneutyką filozoficzną i zgodnie z zasadami hermeneutyki jest zupełnie inaczej. Jest tak, że właśnie biografię filozofa trzeba zrozumieć w punkcie wyjścia dobrze, żeby zrozumieć to, jakimi problemami on się zajmował, dlaczego, co chciał powiedzieć i tak dalej. No i ja przyznam szczerze, że właśnie ten drugi punkt widzenia jest mi bliższy. Myślę, że no jak na przykład przeczytałem biografię Wittgensteina, różne książki na temat życia Wittgensteina, to myślę, że zacząłem go rozumieć dużo lepiej. To podobnie w przypadku Fryderyka Nietzschego. Co pan na ten temat myśli? Ja myślę, że znaczy pełna zgoda. To znaczy, ja myślę, że obydwa podejścia do tematu są prawomocne, że są ludzie i krytycy, i badacze filozofii, którzy w pełni i z sukcesem się zrealizują, traktując rzecz po heideggerowsku, urodził się, żył i umarł, ale są też przykłady liczne,
no, żeby daleko nie szukać te, które pan podał, Nietzsche, prawda, na początku, gdzie no, trudno oddzielić życie od zmagań filozoficznych i teoretycznych. No i oczywiście to jest truizm, ale często jednak jest tak, że to, co ludzie robią w każdej dziedzinie, a również w filozofii, jest próbą zasypania jakiegoś braku, prawda, albo rozjaśnienia jakiegoś mroku w nich samych. No to jest ewidentne. I to mnie też bardziej interesuje Rozumiem. niż ta pierwsza opcja. Dobrze, przejdźmy już może do tego naszego głównego tematu, czyli do tych muminków i opowiem panu, jak wyglądały teraz te moje przygotowania. One w gruncie rzeczy sprowadzały się do oglądania tej bajki, która kiedyś była wyświetlana w telewizji. I ja muminki oglądałem kiedyś, ale kiedy jeszcze byłem dzieckiem. Pamiętam, że to była Dobranocka, która była wyświetlana w telewizji. I ja wtedy je oglądałem, no ale właśnie z perspektywy dziecka, które niewiele rozumiało, które było przestraszone buką i kojarzyło to, że muminki mają jakieś tam przygody, jakieś wyprawy i tak dalej. A teraz zacząłem to wszystko oglądać od początku i muszę powiedzieć, że jestem pod bardzo dużym wrażeniem i w ogóle dziękuję, że pan zwrócił uwagę na te muminki, bo gdyby nie to, że pan wspomniał o tym w tym swoim filmie na YouTubie, to ja pewnie nie zacząłbym ich oglądać. A do tej tezy, że muminki to jest dzieło filozoficzne, to może przejdziemy trochę później, ale ta bajka wydawała mi się przesiąknięta mądrością, różnymi interesującymi ideami. Miałem też wrażenie, że ona działa tak trochę terapeutycznie nawet, to znaczy wywołuje we mnie bardzo pozytywne uczucia, przy czym to nie jest tak, że ten świat muminków jest jakiś wyidealizowany i taki bajkowy, bo tam pojawia się coś takiego jak konfrontacja z różnymi przykrościami i trudnymi doświadczeniami. Nie wiem, co pan na ten temat myśli, ale ja tak to odbierałem właśnie. Więc no, te moje pierwsze wrażenia są właśnie takie, że naprawdę tej filozoficznej treści jest tutaj już na pierwszy rzut oka bardzo dużo. Jak to u pana wyglądało? Skąd to zainteresowanie muminkami? No to jest olbrzymi temat, teraz pan chyba odpalił. Ja pamiętam, że jako nastolatek zainteresowałem się muminkami i nawet miałem koszulkę z muminkiem I'm happy. Pamiętam nawet, kiedy w pewnym momencie, już będąc takim dojrzalszym nastolatkiem, po prostu musiałem się z nią pożegnać, bo mi się rozpadła. Może to ale no, było coś takiego urokliwego w tych opowieściach dla mnie i jakoś to rezonowało ze mną. Natomiast ja też chcę podziękować, i to nie jest kurtuazja, dlatego że jak pan powiedział hola, 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 mówisz, że to jest dzieło filozoficzne, ale sorry, może nie jest, to musiałem troszkę pomyśleć, tak troszkę, tylko na tyle, na ile mogę, prawda, na tyle, na ile mnie stać, czy faktycznie można by obronić taką tezę. I zacząłem troszkę bardziej poznawać Tove Jansson, prawda, i tą historię, jak doszło do powstania muminków. I przeczytałem odświeżyłem sobie dwie pozycje. Nie znam w ogóle tych bajek, o których pan mówi. Nie widziałem. Jakieś strzępy tylko gdzieś tam mi się pojawiają w świadomości, ale generalnie mój syn mówi, że widział bajkę z kapelusznikiem i z czarodziejem i mu się podobała. I tak próbowałem go zachęcać do tatusia Muminka i Morze, co jest, uważam, głęboko filozoficzne, to on tego nie łyknął. 9,5 lat. Więc ja myślę, że to jest taka historia. A zaraz, bo mamy jeszcze nie mówić o tym, czy to jest filozoficzne, mamy tylko mówić na początku o. Nie, to znaczy myślę, że możemy. Do tamtej kwestii możemy przejść na koniec, ale też, bo to takie trochę niejasne pojęcia. Może powiem panu, jak ja to sobie wyobrażam. Ja sądzę, że jakby jeżeli coś ma spełnić wymóg bycia dziełem filozoficznym, to poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko i myślę, że to się rzadko zdarza.
ale różne elementy kultury, różne bajki i tak dalej mogą być przesiąknięte filozoficzną treścią, mogą mieć filozoficzne elementy, tak bym powiedział. Więc ja jakby już w ogóle się zdradzając ze swoim poglądem, to uważam, że Muminki mają wiele filozoficznych elementów, ale nie powiedziałbym, że to jest dzieło filozoficzne. Dobrze, to ja bym w takim razie odpowiedział w ten sposób, że oczywiście z punktu widzenia klasycznego nie można obronić stwierdzenia, że to jest dzieło filozoficzne, ponieważ jest to bajka. Natomiast pytanie jest inne, które ja sobie bym postawił. Jakie elementy powodują, że coś może być nazwane dziełem filozoficznym, prawda? To musi być spełnione. Ogólność sądów, pewna koherencja przedstawionego świata, pewna dynamika dyskursu, który jest wewnątrz. No i co? I bardzo mało didaskaliów albo ich brak, prawda? Bo nawet Nietzsche tylko je wprowadza tylko tam szczątkowo i u Platona też są one no tylko na tyle, na ile im wolno być tam. Więc nie wiem, jakie jeszcze elementy muszą być spełnione Pana zdaniem, żeby coś, co produkuje ludzki umysł i wyobraźnia, miało być dziełem filozoficznym. No i muszą być jeszcze pewnie jakieś odniesienia, prawda, żeby to było naukowe i akademickie do innych rozwiązań. Wie pan co? Właśnie jeżeli chodzi o to medium bajki, nad tym też się zastanawiałem przy okazji. Nie wiem, czy jest tak, że bajka jako taka nie może być dziełem filozoficznym, bo wydaje mi się, że bajka ma bardzo duży potencjał filozoficzny na pewno. Nie wiem, czy pan się zgadza. O tym myślałem w tym przypadku właśnie, też ze względu na postać Muminka, bo tą postać Muminka odbierałem w trakcie oglądania tych odcinków jako takiego everymana, który ma takie świeże spojrzenie na rzeczywistość i taką dziecięcą percepcję wszystkiego. I ta dziecięca percepcja rzeczywistości to też jest coś, co było omawiane nieraz. Ona się wiąże z filozofią w tym sensie, że filozofia to ma być zadziwienie rzeczywistością. Właśnie takie świeże spojrzenie na otoczenie. I tak może do postaci Muminka przejdziemy zaraz, bo tutaj osobno sobie rozpisałem sobie te postaci i co chciałbym powiedzieć o każdej z nich jakoś krótko, ale właśnie ja miałem wrażenie, że ten Muminek, on jest zadziwiony rzeczywistością, zadziwiony światem właśnie w takim bardzo filozoficznym sensie i tak też często jest w bajkach, ponieważ bajki jakoś tam imitują tą dziecięcą perspektywę. Są takie prace, no, to jest taki motyw jak z Małego Księcia, powiedzmy, że dziecko ma wrodzony talent do filozofii w związku z tym, że jego spojrzenie na rzeczywistość nie jest jeszcze takie skostniałe, nie ulega jakiemuś takiemu wypaczeniu, skostnieniu i tak dalej. Myślę, że to nie przypadek, że filozofowie nieraz sięgali po bajkę jako medium przekazywania jakichś tam treści. Ale co do tego, co to oznacza, że coś jest dziełem filozoficznym, to ja najbardziej skupiam się na treści, tak mi się wydaje, chociaż nie mam jakichś sprecyzowanych poglądów tutaj. Wydaje mi się, że ta treść musi być naprawdę niebanalna, twórcza i tak dalej, że na przykład jeżeli bajka, tak jest trochę z Muminkami, że one kryją w sobie wiele mądrych elementów, ale to jest takie trochę kompilowanie tych elementów. One nie są jakoś szczególnie odkrywcze. To są rzeczy, które są mądre i które warto przypominać, ale to nie jest tak według mnie, że autorka Muminków wniosła do kultury jakąś taką nową treść filozoficzną, nowe idee, że to jest tak ścisłe, że można to ustawić na tej samej półce, co takie dzieła, które uznajemy za klasyczne, za wpływowe. No, wiem, że trochę mgliście o tym mówię, ale jakoś mniej więcej tak to sobie wyobrażam. Ja sobie to, dla mnie było interesujące dowiedzenie się, jak powstał w ogóle Muminek. To pewnie pan wie, skąd się wzięła postać Muminka. Nie wiem. To jest ciekawa historia. Podobno, i to zdaje się zostało opublikowane w listach niedawno, tam 10 lat temu wydanych, Tove Jansson się kłóciła strasznie ze swoim bratem na temat Kanta. To niezły przedmiot kłótni.
Tak, no więc a to bardzo dużo od razu mówi, prawda? Bo to od razu Tak. sygnalizuje, że jednak no, czytało się filozofów, a Kanta na pewno u nich w domu i wystarczająco się wnikliwie to działo, że dochodziło do scysji. I ona po jakiejś awanturze sfrustrowana narysowała złośliwie karykaturę Kanta. I to był początek Muminka. O, naprawdę? To ciekawe. Tak to gdzieś znalazłem. Troszkę mnie to zdziwiło, no bo Muminek jest takim bardzo miłym, prawda, jakimś tworem graficznym. Tak. Można by bardziej złośliwie, inne charaktery mogłyby bardziej być kantowskie, prawda, gdyby chcieli polecić po bandzie na temat Kanta, ale że to zapoczątkowało w ogóle graficznie figurę Muminka. No. I też na swoją obronę, bo ja to widzę troszkę inaczej, to znaczy jak ja się patrzę na tą, jeszcze wrócę do dziecka, że Muminek jest postacią, która jest filozoficzna. I ja bym proponował odwrócenie, przynajmniej ja tak to jakoś widzę, że to filozofowie niektórzy czasami próbują zachować w sobie tą świeżość i otwartość i ten zachwyt i zdumienie dziecka, a nie, że dzieci z racji tego, że są takie, jakie są filozofami, dlatego że no, każde dziecko ma tą taką radość i fantastyczną otwartość i to jeszcze samo w sobie nie czyni z dziecka filozofa. Chyba że się to jakoś fajnie podłączy pod któryś z tych trendów filozoficznych i filozofii, co pan tak pięknie zrobił, rozmawiając z doktorem Mazurem o Big Lebowskim. Ale to jakby jest inna technologia. Tak, tak, zgadzam się z tym, co pan mówi. To właśnie też, to jest coś takiego, co się zdarza nieraz w różnych dyskusjach, że tych słów filozofia, filozoficzny się nadużywa. A to są słowa jakby o precyzyjnym znaczeniu i trzeba to jakby rozważnie przypisywać do jakichś tam zjawisk. Więc ja jakby w kontekście dzieci bardziej myślę o jakimś takim potencjale filozoficznym właśnie jakby w związku z tą definicją, że filozofia zaczyna się z tym stwierdzeniem, że filozofia zaczyna się od zadziwienia światem. Tak. Nie, to prawda, to tutaj pełna zgoda, oczywiście. Tak. Oczywiście, A tak. skoro już zaczęliśmy mówić o tym Muminku, to może powiedzmy parę słów o nim. Ja właśnie już zacząłem mówić o tych skojarzeniach, które miałem, że Muminek jest istotny. Muminek w pierwszej chwili wydaje się taką postacią niedookreśloną, taką, która nie przykuwa uwagi, tak jak powiedzmy Włóczyki, który wprost wypowiada różne mądre rzeczy. I zastanawiałem się nad tym, na czym polega znaczenie Muminka. I ja mam właśnie takie wrażenie, że Muminek, on niewiele mówi, ale jest taki bardzo chłonny, chłonie te różne wrażenia, jest cały czas zadziwiony tym, co się dzieje, niezależnie od tego, czy uczestniczy w jakichś bardziej wyrafinowanych przygodach, czy po prostu to wygląda tak, że w Dolinie Muminków tam jakieś prostsze wydarzenia mają miejsce. I ja to odbierałem w taki sposób, nawet miałem takie skojarzenie, jest takie sformułowanie T.S. Eliota, który zajmował się poza poezją też teorią literatury i T.S. Eliot stwierdził, że w poecie powinien zachodzić proces poetycki, że poeta jest taką przestrzenią, w której się zbierają różne wrażenia i one się syntezują niejako, że to przeciwieństwo takiej romantycznej wizji, że poezja miałaby być autoekspresją. I ja właśnie miałem takie skojarzenie, że w Muminku zachodzi jakiś proces poetycki cały czas. To znaczy on jest taką postacią trochę pustą, powiedzmy, która niewiele mówi, nie ma jakichś wyrazistych cech, ale nam w trakcie oglądania tej bajki czy czytania książek udziela się to jego zainteresowanie wszystkim i właśnie to już jest coś, co ma taki nieco filozoficzny wydźwięk co najmniej. Co pan o tym myśli? Tak, ja się z tym zgadzam. Dla mnie najbardziej czytelnym zabiegiem, który by wskazywał na prawdziwość tego, co pan mówi, jest to, co się dzieje tutaj w Zimie Muminków. Nie wiem, czy pan to akurat nie sobie przypomniał. To znaczy w tej bajce chyba jest tak, którą ja oglądałem, że tam te różne wątki z książek są wymieszane, więc ja dokładnie nie wiem, co w której książce występuje.
Okej, w każdym razie tutaj jest taki zabieg, który jest bardzo prosty, ale on mi się wydał właśnie intrygujący i wskazujący na ten kierunek, o którym Pan mówi. Wszyscy śpią, głęboka zima, Muminek też śpi, ale w pewnym momencie światło księżyca wpada przez okno, pada na jego ryjek i on się budzi. I on jest jedynym, który się budzi. I on No. jest jedynym, który wychodzi na zewnątrz. I zaczynają się jego przygody, prawda? Jest naznaczony jakimś takim bodźcem do poszukiwania, do widzenia rzeczy inaczej, do widzenia rzeczy, których inni nie widzą, bo śpią. Więc to by absolutnie z punktu widzenia takiego czysto narracyjnego, prawda, podpierało pana tezę. To bardzo ciekawe, to taka symboliczna scena, to rzeczywiście pasuje. No absolutnie, bo to jeszcze, jeśli to nie jest za wcześnie, to jest jeden z tych elementów, które ja bym wprowadzał jako próbę jakiegoś podtrzymania tego stwierdzenia, że to jest dzieło filozoficzne. Okay. Tove Jansson rozmaitymi sposobami, może lekko satyrycznie, próbuje prowadzić ten dyskurs z dyscypliną, która ją ewidentnie fascynuje. Ciekawe. Tak. Co pan myśli na temat samego świata przedstawionego w Muminkach? Jakby pan oceniał ten świat? Bo ja zwróciłem uwagę na to, że on z jednej strony, wspomniałem już o tych terapeutycznych takich właściwościach. Ja miałem takie wrażenie, że ta bajka działa na mnie terapeutycznie, w związku z tym, że ten świat Muminków jest taki bardzo przytulny, ta Dolina Muminków, ten dom, to daje poczucie bezpieczeństwa, ta ich rodzina jest też taka wzorcowa, mama się tak zachowuje, tata tak samo, Muminka, że to jakby to jest takie naturalne ciepło, które jakby dodaje otuchy. I w związku z tym, że to jest taka zwarta grupa, rodzina, która się wspiera, ci przyjaciele, którzy przychodzą do domu Muminków, to jest bardzo pokrzepiające, ale z drugiej strony, o tym już napomknąłem wcześniej, jest tak, że ten świat Muminków, on jest tajemniczy, bo tam istnieją różne stworzenia, pojawiają się różne stworzenia, jest Buka, zjawia się ten czarodziej, powiedzmy, który gdzieś tam z daleka jest w stanie przylecieć. I w tym świecie występują też różne mroczne elementy, trudne doświadczenia, takie doświadczenia, które no, wydawało mi się, że mogą być zatrważające nawet dla dzieci, bo na przykład zapisałem sobie parę notatek z tym związanych. Wspominał pan o tym kapeluszniku. Była na przykład taka scena, że Muminek wszedł do tego kapelusza i zamienił się w potwora i nikt go nie poznawał. I on nie wiedział, że jest tym potworem, myślał, że jest samym sobą, a wszyscy zaczęli mówić, że to nie jest Muminek, tylko kto inny. Ojciec go nie poznawał, przyjaciele, no i to się wydawało jakieś traumatyczne przecież. Dopiero mama go na końcu poznała i przytuliła potwora i powiedziała, że to jest on. Ale to są takie doświadczenia, które są jakieś bardzo przykre i trudne i ktoś, kto czyta Muminki albo ogląda bajkę, to musi też się z tym zmierzyć w trakcie. Co pan myśli o tym? Tak, no ta scena, kiedy to dzięki przenikliwości mamy on wraca do swojej postaci muminkowej, to jest fantastyczne zupełnie. Tak, to jest naprawdę no, już najwyższe szczyty w ogóle opowiadania i konstruowania sytuacji i przekazywania myśli, prawda, jakiejś postawy, jakiejś nauki. Żebym nie zapomniał, to Karczuk popełniła książkę na temat terapeutycznego wymiaru Muminków. Tak, naprawdę? Ona wykonała chyba w 1994 roku jakąś taką rozprawę na temat terapeutycznego i wtedy, kiedy jeszcze robiła psychologię, prawda? Pracowała jako psycholog na temat psychologicznych, terapeutycznych aspektów Muminków. Więc to mi się wydawało interesujące. Natomiast jaki to jest świat? Wydaje mi się, że to jest dosyć skomplikowane. To znaczy, jak się zestawi na przykład, te dwie książki akurat nie mam na świeżo przypomniane sobie, w Dolinie Muminków, która jest drugą książką, z Tatusiem Muminka i Morzem, która jest 8 w 9. To te światy w tych dwóch książkach są
bardzo różne. I faktycznie jest miło na początku w tych wczesnych książkach, pastelowo, malowniczo, czasami jest jakieś podszczypywanie, ale generalnie rzecz biorąc świat jest piękny, prawda? To ten świat, który jest którego groza i tajemniczość jest rozbrojona w wyniku akcji, która następuje w świecie, w Tacie, Muminku i Morzu, to jest poważne wyzwanie dla człowieka. Oni nagle po prostu w jakiś tajemniczy, poetycki sposób porzucają swoją Dolinę Muminków, jadą na jakąś inną wyspę, która jest fatalna właściwie. Jest zimno, mroczno, głośno, nie ma latarnika, który gdzieś zginął. Wyprawa do latarni morskiej właśnie, tak? Jest opresja totalna i to morze jest groźne i tatuś próbuje w ogóle zrozumieć, dlaczego ono jest takie groźne. Ten świat atakuje ich w pewnym sensie. I buka przychodzi, i świat atakuje, i morze, i ziemia się trzęsie. Więc ten świat tam jest no, agresywny. I oni po prostu muszą jakoś odzyskać równowagę między sobą a światem przez rozmaite przygody. No, jak pan o tym mówi, to też pomyślałem o czymś, na co zwróciłem uwagę i co też jakby może potwierdzałoby tą tezę, że tutaj jest wiele tej filozoficznej treści. Ja mam wrażenie, że w Muminkach, nie wiem, czy się pan zgodzi, żadna postać nie jest przypadkowa i że te postaci, one posiadają określone cechy i się uzupełniają w jakimś sensie. Na przykład w takim sensie, że mała mi, ona według mnie symbolizuje jakiś aspekt osobowości, który każdy z nas powinien mieć. To nie jest tak, że to jest jakby całokształt zdrowej osobowości, że każdy powinien zachowywać się tak jak mała mi, ale to jest taki aspekt, który jest bardzo istotny według mnie. Do tego może przejdziemy trochę później. I też ciekawe jest to, że Muminki na pierwszy rzut oka są takie nieco gnuśne i jest wyeksponowany ten hedonistyczny element ich codziennego funkcjonowania, to, że to mama Muminka szczególnie tak się zachowuje, że potrafi się cieszyć takimi małymi przyjemnościami, kawą, ciastem. Na mnie to robiło też bardzo duże wrażenie, że Muminki, bo to też jest trudna sztuka, przecież sztuka cieszenia się życiem, celebrowania takich rzeczy. I był taki odcinek, taka scena, kiedy Muminki zdecydowały, że będą spać na dworze, na zewnątrz, bo jest ciepła noc, na niebie widać gwiazdy i ułożyły się pod kocami z jakimś ciastem, zaczęły rozmawiać ze sobą i tak zasnęły, patrząc w niebo. I to na mnie zrobiło duże wrażenie. No ale z jednej strony jest tak, że Muminki symbolizują bardziej jakąś taką potrzebę bezpieczeństwa, a z drugiej strony jest ten Włóczyki, powiedzmy, którego cały czas ciągnie ku różnym przygodom. I ja to odbierałem właśnie mniej więcej w taki sposób, że tutaj to wszystko jest zbalansowane całkiem dobrze. Z jednej strony ta potrzeba zadomowienia i oparcia, a z drugiej strony potrzeba poszukiwania jakichś przygód, otwartości na różne doświadczenia. Zresztą z samymi Muminkami też tak jest, że one lubią przygody i chętnie się porywają na jakieś tam takie niekonwencjonalne wyjazdy. Znaczy, byłoby pięknie, gdyby było tak, że te postacie muminkowe z Muminków są tylko takimi ekstraktami tego, co normalnie funkcjonuje razem, jako jakaś taka całość, prawda, w nas czy w innych ludziach. Ale ja, tak jak się patrzę na tą rzeczywistość, przez którą sam tutaj cwałuję, no to tak, małe mi to ja spotykam na co dzień, często i gęsto. Ona mi się bardzo podoba, ta mała mi, ale ona po prostu, no, wydaje mi się, że ona jest pełnokrwistym wzorem ludzi, którzy funkcjonują. To nie jest jakieś abstrakcyjne wyodrębnienie czegoś, co samo w sobie nie miałoby racji bytu. I to samo jest z innymi postaciami. Włóczyki. Ja znam kilku włóczykijów, którzy naprawdę są włóczykijami. I mi się wydaje, że połączenie
tych elementów w jedno, to jest jakby tall order. No to już ja nie znam ludzi, albo przynajmniej nikt mi w tej chwili nie przychodzi do głowy, który by jakoś tak zintegrował te wszystkie elementy w sobie. Jeśli chodzi o tą małą Mi, to ja to postrzegam w taki sposób, że mała Mi, ona jest taka obrazoburcza, bezpośrednia. W ogóle ciekawy jest ten wątek, że mała Mi nigdy nie kłamie i sama mówi o tym, że nigdy nie kłamie. I możemy się przyjrzeć temu, jakie to konsekwencje wywołuje. I to pan, zdaje się, że pan nagrywał odcinek na Thinking Camera o imperatywie kategorycznym. I ciekawe jest to, że mała Mi tak się zachowuje, jakby właśnie częściowo się kierowała czymś takim, jak ten kantowski imperatyw kategoryczny. W każdym razie był na przykład taki odcinek o Nini, nie wiem czy pan kojarzy, o takiej dziewczynce, która była niewidzialna, a później stała się widoczna. Nie widział pan tego? To było wyjątkowo ciekawe i to też była ekspozycja tej postaci małej Mi, wydaje mi się, objaśnienie, dlaczego ona jest taka, jaka jest i dlaczego pełni tak istotną funkcję w bajce. Nini to była dziewczynka, która się zjawiła w Dolinie Muminków i była niewidzialna i nie mówiła, nie było słychać jej głosu. I okazało się, że ona ma trudną przeszłość, że miała jakieś złe doświadczenia z opiekunami i że ona jest jakby straumatyzowana i przestraszona. Taki był wydźwięk tego. I Nini zaczynała się czuć coraz lepiej. Mama Muminka się nią opiekowała i w miarę tego, jak się zaczynała czuć coraz lepiej, stawała się widzialna. Najpierw pojawiły się nogi, potem inne części ciała, potem potem jej głos był już słyszalny. I to było tak, że Nini wykształcała w sobie jakąś pewność siebie właśnie i takie poczucie bezpieczeństwa większe i pewność siebie i była w stanie, Bobek coś tam kombinował, jakąś pułapkę ją chciał wpakować i ona była już później w stanie się przeciwstawić temu Bobkowi i był nawet taki dialog, że tata Muminka albo mama Muminka, czy ktoś tam jeszcze powiedział, że Nini niedługo się stanie taka jak mała Mi właśnie, w tym sensie, że mała Mi jest bardzo widoczna, że jest pewna siebie, ale no właśnie ja to sobie wyobrażam w taki sposób, że te kompetencje, które ma mała Mi, one są w zasadzie nieodzowne w życiu, żeby nam inni nie weszli na głowę w wielu sytuacjach i żeby w ogóle być w stanie jakoś asertywnie reagować w różnych sytuacjach. I mała Mi, ona bywa irytująca, jest przecież złośliwa, czasami coś tam kombinuje i głośna, zwraca na siebie uwagę i tak dalej. I wiem, że się zdarzają tacy ludzie i to może być pewnie przesadzone czasami, kiedy zdarza się w takiej formie, w takim odwzorowaniu 1:1 tego, jak zachowuje się mała Mi. Ale ten aspekt właśnie jakiegoś postępowania, które ona ucieleśnia, on wydaje mi się fascynujący. Właśnie taka, no nie wiem, gotowość do bronienia swojej racji. Jest wiele takich motywów, kiedy na przykład muminki sobie nie radzą z kłopotami, a wtedy mała Mi wkracza do akcji, rozwiązuje sytuację przez to, że jest bezpośrednia, że jest odważna, że nie ma jakichś zahamowań. Tak to odbierałem. Tak, to znaczy jak teraz myślę wstecz na temat tego, jak ja odbierałem małą Mi, to wydaje mi się, że ona jest z gatunku tych mądrzejszych stworów tam. To znaczy, że ona się zachowuje czasami złośliwie, czasami właśnie irytująco, czasami się stawia i nawet psuje pewne przebiegi tam. Ale ona to robi z takiej pozycji osoby, która wie, że to wszystko służy lepszemu jakiemuś efektowi. Takie mam przynajmniej wrażenie. No tak, ona ma dobre intencje zawsze, no jakby służy pomocą muminkom, ale też ja przez chwilę zastanawiałem się, jakby podsumowując to, co powiedziałem wcześniej, jest takie przekonanie, że trzeba być zdolnym do bycia złym w niektórych sytuacjach, że jeżeli człowiek nie potrafi być zły, powiedzmy, albo niemiły, to jego osobowość ulega jakiemuś skrzywieniu, bo też jakby życie jest trudne i jakby rzeczywistość jest wymagająca. No i mała Mi jakby miała tą kompetencję, ma dobre intencje, ale potrafi być niemiła i potrafi być nawet agresywna i tutaj jakby to było pokazane jako coś dobrego. Co pan o tym myśli?
I to nie jest wyłącznie domena małej Mi, bo na przykład, jeśli dobrze pamiętam, to w pewnym momencie, co mnie zdumiało, w ogóle była taka sytuacja, że tatuś Muminka chwycił chyba małą Mi za włosy. Za włosy ją chwycił i gdzieś tam ją odciągnął. Bo chwytanie zwierzątka, gościa w twoim domu za włosy i wyciąganie, no... No, Można tak, no ten, Więc oni tam wszyscy zachowują się momentami asertywnie. tak, no mnie poruszyło to, jak Buka przyszła i Buka, może zaraz przejdziemy do niej, bo ona jest też wyjątkowo ciekawa. Okazało się, że Buka chciała tylko odzyskać jakiś swój skarb, a później wymieniła taki szlachetny kamień, który miała, na muszelkę w kształcie serca i właśnie wyszło na jaw, że Buka poszukuje jakiejś bliskości. Ja tak to odbieram. A tata Muminka chciał do niej strzelać z jakiegoś muszkietu. Wyciągnął od razu ten muszkiet i tam wybiegł na ganek i już chciał ją atakować. Tak, tak. No to jest ten przebieg Buki jest też fascynujący, bo to Muminek jest tym, we wnętrzu którego zachodzi zmiana w stosunku do Buki. On pod koniec staje się jej przyjacielem. To on drałuje tam na brzeg morza z latarnią, bo Buka lubi światło, żeby Buka mogła tańczyć. Więc to przez Muminka my zaczynamy rozumieć, że to zło i groźność Buki jest wynikiem właściwie jej wewnętrznego braku i jej strachów, prawda? W momencie, kiedy to się oswoi, to ona stanie się przyjazna, normalna i do zaakceptowania. I świat Buki i co za tym idzie szerszy świat wróci do równowagi. Co pan w ogóle myśli o tej postaci Buki w takim szerszym kontekście? Co ona według pana ma symbolizować? Na czym jej znaczenie polega w bajce? No właśnie, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że to jest taka egzemplifikacja strachu, braku i takiego dążenia do uzyskania pełni. Ona jest zimna, lodowata i groźna dla innych, ponieważ jest czymś głęboko zraniona. Nie przypominam sobie w tej chwili, czy my się dowiadujemy, co jest przyczyną jej wewnętrznej tragedii, co spowodowało, że ona się stała taką groźną i złą i niszczącą kwiaty i ziejącą zimnem na prawo i na lewo. Ale no to jest klasyczne, prawda? Znamy ludzi, którzy są No źli, tak, tak. są źli, ale w środku są dobrzy, a są źli dlatego, że muszą sobie coś tam przerobić. Tak. Ja pamiętam, jak oglądałem Muminki w dzieciństwie, to że się naprawdę bałem tej Buki, że ona naprawdę oddziaływała na mnie jakoś mocno. Teraz już tego tak nie odbieram, ale cały czas mam wrażenie, że to, jak ona się zjawia w Dolinie Muminków, to jest pokazane świetnie i to naprawdę oddziałuje na człowieka w jakimś głębokim sensie. W związku z tym, że ta Buka się zjawia tak jakby znikąd, że jest budowane to napięcie. Ona ma się pojawić, jakby wydarzyło się coś złego, że jej towarzyszy ten chłód, ciemność, chłód i tak dalej. Wydaje mi się, że to naprawdę odzwierciedla uczucie strachu i też to, że ten strach jest często taki wyimaginowany właśnie, że on się może wiązać z czymś nieokreślonym albo nawet zagrożenie może nie istnieć, ale strach właśnie jako taki chłód, to, że ziemia wszędzie dookoła jest zmrożona, to, że niczego nie widać, bo jest ciemno na zewnątrz. To znaczy, ja myślę, że on może być wyimaginowany we wnętrzu Buki, jeśli wolno zaryzykować, prawda, zastanawianie się, co jest w jej wnętrzu, ale on na zewnątrz dla innych jest bardzo realny. Rośliny więdną z powodu jej mrozu. Więc tutaj są takie realne groźby i konsekwencje tego wewnętrznego zranienia, prawda, tych braków, które powinniśmy nawzajem sobie uzupełniać. Jest taka niesamowita rzecz, która właściwie, tak na dobrą sprawę to wychodzi na to, wydaje mi się, że to jest rozpisane na rozmaite sytuacje i na rozmaite głosy i postacie. Takie spojrzenie na świat, w którym jest wielkie wołanie o to, żeby sobie nawzajem pomagać.
że sama jedna osoba niewiele może zdziałać, że co jest fantastyczne na końcu tej historii z czarnoksiężnikiem. On spełnia życzenia, prawda? Wszystkich. Tak. I pod koniec mówią, no dobrze, a jakie jest twoje życzenie? My chcemy, żebyś ty sobie coś tam zażyczył dla siebie. Sorry, ja swoich życzeń spełniać nie mogę. Mm. Jestem wielkim czarnoksiężnikiem, ale żeby moje życzenie zostało spełnione, ktoś inny musi to za mnie wypowiedzieć i je spełnić. Mhm. To jest taka, no to już jest poważna propozycja na wspólne dobro, prawda? Na wspólnotę. Tak, tak. Chociaż ja w tym przypadku też dostrzegam właśnie ten podział ról, czy coś w tym rodzaju, bo z jednej strony jest tak, że w domu Muminków panuje taka rodzinna atmosfera, że ci przyjaciele są traktowani jako część rodziny, właśnie tutaj dochodzi do głosu to wzajemne wspieranie się, ale z drugiej strony jest ta samotność Włóczykija, może do tego przejdziemy jeszcze za chwilę, celebrowanie samotności i to, że Włóczyki chce być sam, on jakby służy pomocą wszystkim, jest uczynny i tak dalej, ale musi być sam. I też a propos tych trudnych doświadczeń, które w Muminkach występują, to pewnie pan kojarzy, był taki wątek, że Muminek chciał się wybrać z Włóczykijem na wyprawę i rodzice się zgodzili, a Włóczykij powiedział, że nie, że on wyrusza sam i Muminek aż w jakąś depresję wpadł, leżał w łóżku, nie wychodził i musiał sobie poradzić z tym doświadczeniem. A Włóczykij też wiedział, że Muminek to będzie przeżywać, ale mimo wszystko uznał, że musi wyruszyć sam i wyrusza sam, jakby poza tym, że spędza czas tam z Muminkiem gdzieś w tym swoim namiocie, czy jak przychodzi do domu. No tak, to jest jakby kolejny przykład na to, w jaki sposób te interpersonalne reakcje mają następować, prawda? I w jaki sposób możemy i musimy i powinniśmy coś robić albo czegoś nie robić dla innych, ale kierując się zawsze ich dobrem. No bo Włóczyki zabiera Muminka ze sobą, dlatego że wygląda na to, że dlatego, że wie, że to nie jest dla Muminka. Mhm. Także tak, tak. No, o Włóczykiju można byłoby rozmawiać długo, to właśnie może zaraz przejdziemy jeszcze do tej kwestii samotności, ale wracając do Buki, to ja miałem takie skojarzenie, bo to jest temat, który mnie interesuje. Przygotowałem nawet wpis jeden na bloga, który tego dotyczy. Tego, że smutek i samotność to są takie stany, które się samoczynnie pogłębiają i które izolują mocno. I ja mam takie skojarzenia z Buką, że właśnie jeżeli ktoś wpadnie w taki stan smutku i samotności, to jakby z biegiem czasu coraz trudniej jest mu się wydobyć z tego, bo jakby odpycha od siebie innych, wywołuje właśnie takie wrażenia, jakie wywołuje Buka. I to jest sytuacja paradoksalna jakby z zewnątrz, ale dla osoby, która jest w takim stanie tragiczna, bo to jest taka okoliczność, że człowiek szuka bliskości, chce się zbliżyć do innych i im bardziej to robi, im bardziej szuka tej bliskości, im bardziej chce przezwyciężyć swoją samotność, tym gorzej mu to wychodzi, bo tym bardziej się oddalają od niego wszyscy. Nie myślał pan o Buce właśnie w takim kontekście? Tak, absolutnie. To znaczy teraz jak pan to mówi, to staje się jeszcze jaśniejsze, że ona właściwie szuka kontaktu, prawda? Ona szuka kontaktu podchodząc bliżej i z perspektywy całości historii my wiemy, że ona szuka sposobów, w którym ktoś mógłby jej pomóc i zaradzić. Ale ponieważ reakcja otoczenia jest jednoznaczna, ponieważ ona jest odpychająca i groźna i straszna i zimno siejąca, no to się pogłębia. Ta procesowatość, wydaje mi się, jest bardzo ważna. To jest to samo, o czym pan mówił przy okazji tego, że pojawiania się poszczególnych elementów postaci, która początkowo jest niewidoczna poprzez proces, prawda? Tylko że to szło w jedną stronę, a u Buki pewnie poszło w drugą stronę. Ale potem z kolei, jak Muminek ją zobaczył i zaczynał ją rozumieć, to też się jakoś ocieplała. A jak w ogóle w książkach się kończy ten wątek Buki? To się wyjaśnia jakoś mniej więcej, dlaczego ona jest taka, jaka jest i jakby czemu tak się zachowuje, skąd pochodzi? Powiedział pan, że z tymi jej trudnymi doświadczeniami jakimiś domniemanymi, to nie wiadomo, tak?
To znaczy z tego, co ja wiem, bo książek jest 9, a nie wszystkie sobie odświeżyłem, nie wszystkie Okej. czytałem. Natomiast odnoszę takie wrażenie, że w tym końcowym takim opowiadaniu tych historii Tatuś Muminka i Morze, to już w momencie, w którym natura i żywioły uczyniły się przyjaznymi i przestały być groźne, tak samo Buka przestała być groźna i uzyskała jakieś takie ekwilibrium, ale nie pamiętam właściwie tak dokładnie, co się z nią stało i dlaczego. Dobrze, to może ten Włóczyki teraz. Okej. Włóczyki według mnie w ogóle ma dużo różnych rysów filozoficznych, bo to jest i taki rys cynicki, minimalizm, odrzucenie różnych dóbr doczesnych, nie zważa na przedmioty materialne, na pieniądze. To nawet jest pokazane wprost w jednej scenie, jak przyjeżdża bogata ciotka taty Muminka z bagażem pełnym pieniędzy i wszyscy zaczynają jej usługiwać, tylko Włóczyki w ogóle nie zwraca na to uwagi, to nie robi na nim żadnego wrażenia. To życie zgodne z naturą, też proste przyjemności, ale takie jak prace ręczne, jak na przykład łowienie ryb. Włóczyki sobie siedzi w namiocie, gra w szachy z tatą Muminka. To na mnie zrobiło duże wrażenie. Ograniczenie swoich potrzeb, właśnie takie niezważanie na całe spektrum różnych potrzeb, które w zasadzie są sztuczne. Włóczyki jakby się ograniczał do tych, które są naturalne. No i właśnie, nie wiem, na mnie chyba największe wrażenie robi to życie zgodne z naturą. Jest taki filozof, to pewnie pan słyszał, Thoreau, Henry David Thoreau, który napisał Walden, i on napisał też krótki tekst, który się nazywa Sztuka chodzenia, o spacerowaniu i o tym, że to jest, on opowiada o tym, że to w ogóle jest najważniejsza część jego życia, Thoreau, chodzenie na spacery. I to też kojarzyło mi się z tym włóczykijem mocno i z tym, no bo to jest, w pewnym sensie to jest włóczęga, tyle tylko, że pokazany w takim jednoznacznie pozytywnym świetle. To znaczy, to jest dla mnie taka egzemplifikacja wolnego ducha właściwie. To jest one taco short of a hippie nieomalże. To jest taki prekursor, prawda? Takiej swobody. Henry David Thoreau, to tak jak żeście pięknie rozmawiali z doktorem Mazurem, to tam się pojawił Thoreau i pojawił się Emerson. Mi się wydaje, że właściwie i jeden i drugi gdzieś tam w tym rejonie też krążą, bo to jest też taka indywidualność, prawda, szczerość, pomoc, społeczność, więc to absolutnie w tym kierunku idzie. Mhm. Na mnie też zrobiło całkiem duże wrażenie to, jak zachowuje się Włóczyki jakby w nawiązaniu do jakiejś swojej wiedzy, do różnych doświadczeń. On jako podróżnik tych doświadczeń ma dużo i zawsze Muminkowi jest w stanie coś tam mądrze doradzić, ale ciekawe jest to, że ta jego mądrość jest taka nieekspansywna, to znaczy Włóczyki nie mówi nic bez potrzeby. On mówi tylko wtedy, kiedy ktoś do niego przyjdzie i go o coś zapyta. I to wydawało mi się istotne, bo myślę, że tak się powinno też robić, że to w ogóle jest związane z tą kwestią propagowania filozofii. Wydaje mi się, że filozofia, jakieś filozoficzne uwagi, one stanowią odpowiedzi na pytania. Także trzeba rozumieć pytanie, żeby zrozumieć odpowiedź, zrozumieć jakieś określone teorie i sformułowania. I w przypadku relacji z Włóczykiem to właśnie tak wygląda, że Włóczyki, on się nie wymądrza. To nie jest tak, że on opowiada wszystkim, wraca z tych podróży i opowiada wszystkim, czego to on tam nie widział. Nie udziela rad na prawo i lewo. Tylko jest tak, że ktoś się u niego zjawia, ktoś go o coś pyta i on precyzyjnie odpowiada w mądry sposób, ale właśnie bez jakiejś bez takiego protekcjonalnego tonu i bez, nie wiem, nadużywania cierpliwości jakichś słuchaczy, co się często zdarza przecież w kulturze, kiedy ludzie właśnie starający się uchodzić za intelektualistów, powiedzmy, są tacy bardzo ekspansywni i narzucają innym te swoje punkty widzenia i jakby właśnie rozdają te rady i spostrzeżenia na prawo i lewo. To znaczy, dla mnie fascynujące jest to, że pełna zgoda co do tego, co pan powiedział, że Włóczyki, jak wraca do Doliny Muminków
i spotyka się z powrotem ze swoimi przyjaciółmi, głównie z Muminkiem, to on właściwie jest tam nie po to, żeby im się wymądrzać o tym, tak jak pan powiedział, co się wydarzyło mu w czasie podróży, tylko on jest po to, żeby być z nimi tu i teraz. Prawda? I to jest taki przekaz, który dla mnie przynajmniej przechodzi, że on mógłby być gdzieś dalej, mógłby sobie gdzieś tam po Laosie jeździć, ale już jak skończył te swoje podróże, to jest tu i właściwie fakt, że on tam z nimi jest i nie rozmawia o innych rzeczach, jest takim dowartościowaniem tej sytuacji dolinowej. No, a tutaj też wydaje mi się, że istotna jest taka sezonowość tego świata muminków. To, że istotną rolę odgrywają w nim pory roku, ale też te wyjazdy, zimowe wyjazdy włóczykija. Mówił pan o tym procesie, że w muminkach są ukazane różne procesy, ale właśnie interesujące jest to, że te procesy mają cykliczny charakter. I pamiętam, że w tym odcinku, w którym muminek właśnie chce wyruszyć z włóczykijem na wyprawę, włóczykij mu odmawia, rozmawia z nim i mówi o tym, że żeby muminek pomyślał, jak się ucieszy, kiedy zima już minie, a on włóczyki będzie grał na harmonijce, na moście na wiosnę. I jakby to jest takie ukazanie znaczenia kontrastów w życiu i tego, że na wszystko musi być miejsce. I z włóczykijem jest tak, nie wiem, czy pan się zgodzi, ale wydaje mi się, że to jest właśnie wyeksponowane mocno w bajce, że żeby doceniać cudze towarzystwo, to trzeba też sobie radzić z samotnością. Włóczykij musi pobyć jakiś czas sam, żeby potem wrócić do Doliny Muminków i to wszystko jest takie bardzo treściwe. To są pełne doświadczenia. Za każdym razem, jak wraca na wiosnę, zaczyna grać na harmonijce, to wszystko jakby zaczyna się na nowo. Muminki są szczęśliwe i mogą... Ten okres takiego obcowania ze sobą jest bardzo skondensowany, wypełniony szczęściem, takim autentycznym kontaktem. No tak, jeżeli tu i teraz jest przeżywane autentycznie, to wtedy smakuje o wiele lepiej i to jest ta mądrość włóczykija, prawda? I to jest również mądrość tych, których on zostawia, którzy na niego czekają na jego powrót. Czy ma w planie też wspomnienie o filozofach w tej bajce? Jakich filozofach? No, piśmowiec. Piśmowiec? Nie. Że Nie wiem. Kto... Chcę skończyć pana listę, bo ja mam listę filozofów. Dobrze. To tylko tego włóczykija jeszcze na chwilę. Bo jest taka sprawa, która szczególnie mnie zainteresowała. Też zastanawiałem się, co pan myśli na ten temat. To jest moja interpretacja, ale też wydaje mi się, że bajka wspiera ją pod wieloma względami. Mam wrażenie, że Włóczyki zdał sobie sprawę, że główny problem człowieka to jest problem samotności i że można w pewnym sensie powiedzieć, że inne problemy, które w ludzkim życiu występują, takie problemy egzystencjalne, ale też związane z relacjami, z samopoczuciem, są pochodne od problemu z samotności i radzenia sobie z samotnością i że on opanował tą sztukę radzenia sobie z samotnością właśnie poprzez takie celebrowanie jej wręcz. I mam wrażenie, że Włóczyki jest naprawdę szczęśliwy i bardzo dobrze sobie radzi w życiu właśnie w związku z tym, że opanował tą sztukę radzenia sobie z samotnością. Ja nie wiem, co robi Włóczyki, jak opuszcza Dolinę Muminków, bo to, co pan mówi, zakłada, że on oddaje się jakimś medytacjom samotnym, że idzie na szczyt góry i tam siedzi. A może on szaleje po całym świecie i ma dzikie przygody? Tak, znaczy on mówi o tej samotności sporo. Może ma pan rację, ja zakładałem, że on raczej podróżuje sam, ale no w każdym razie mówi o tym, że samotność jest ważna. Okej, to w takim razie nie pamiętałem tego tak precyzyjnie. Jeżeli tak mówi, jeżeli to jest jego sztandarowym motywem, no to wtedy absolutnie tak. To musimy o tych filozofach porozmawiać. Dobrze, to o co chodzi z tymi filozofami, bo to pan mnie zaskoczył. No więc tak. Gapinder, Piżmowiec i tatuś Muminka. Są trzy postacie, które expressis verbis nazywają się filozofami i filozofują. Piżmowiec
Co czyta piżmowiec? Dzieło o niepotrzebności wszystkiego. Jest takim nadwornym filozofem, który nie tylko czyta dzieło o niepotrzebności wszystkiego, ale on to czyta z pozycji człowieka, który jest, czy stworzenia, który jest całkowicie rozczarowany życiem wokół, ale rozumie, jak to życie ma funkcjonować. Tam jest taka scena niesamowita, w której pod koniec Doliny Muminków, ponieważ torebka mamy została znaleziona, jest olbrzymi festyn robiony, żeby nagrodzić właśnie Topika i Topcie, którzy to znaleźli, tą torebkę. I piżmowiec z jakiegoś powodu mówi, jak należy przygotować to party. Bo oni tam się rzucają na prawo i na lewo. On mówi, słuchajcie, ja wam wytłumaczę, jak to należy zrobić. Należy postawić stoły tak, a nie inaczej, bo musi być taki, a nie inny efekt. Należy serwować potrawy tak, żeby najlepsze były na początku, bo potem już ludziom będzie wszystko jedno. Czyli z tymi swoimi wskazówkami on po prostu ujawnia, że troszkę się orientuje w tym, w jaki sposób zbiorowiska działają. Po czym, powiedziawszy to, co teraz zacytowałem, odwraca się, wraca na swój hamak, gdzie się pogrąża w czytaniu dzieła o niepotrzebności wszystkiego. I nazywa się filozofem. Ale co się dzieje teraz, jak przez pomyłkę w wyniku działań czarnoksiężnika ginie jego książka, którą czytał, o niepotrzebności wszystkiego. Błagają czarnoksiężnika, żeby on z powrotem przywrócił to, co było, i on przywraca to, co było na stole, który tam zniknął w wyniku czarów, i wręcza piżmowcowi jego dzieło. Piżmowiec to dzieło bierze i mówi, no ale hola, hola, to nie jest książka, którą ja czytałem. Ta książka jest o potrzebności wszystkiego. Więc to jest no ewidentnie, prawda, taka jedna postać zniuansowana, która jest satyrycznie filozoficzna, no ale nazywa się wprost filozofem. Teraz Gapinder nazywa się też, pozwólcie mi, że to jest niegodne filozofa, mówi Gapinder, jak tam zbiera jedno, wszystko zebrał i już jest smutny, dlatego że już nie może być kolekcjonerem i zaczyna szukać innego zbioru dla zbierania. Nazywa się filozofem. To mi się wydawało bardzo, bardzo ciekawe. To właśnie Włóczyki też w rozmowie z nim powiedział, że dążenie do celu jest dużo ważniejsze niż osiągnięcie celu. I on wtedy, jak najpierw skończył zbierać znaczki, tak? Zebrał wszystkie znaczki, które chciał zebrać, i był nieszczęśliwy i przeniósł uwagę na botanikę wtedy, zdaje się, tak? Żeby mieć zajęcie, które się nigdy nie skończy. To jest niebanalne, filozoficzne spostrzeżenie i prawdziwe. Znaczy u tego Gapindera to ta filozoficzność właściwie pojawia się tylko tak szczątkowo, bo w pewnym momencie on sam się nazywa filozofem, prawda? Natomiast no, piżmowiec to już jest filozofem w akcji, ale Tatuś Muminka pisze dzieło, które... Pamiętnik. Najpierw pisze pamiętnik, ale ten pamiętnik się zmienia potem w traktat o całości rzeczy. I to jest taki traktat, który ma w ogóle zrozumieć, o co chodzi morzu, jakie to jest morze, że mają... jeszcze ważniejsze jest, mam cytat gdzieś, że to ma odtworzyć prawa. On chce zrozumieć, zaraz chwileczkę, gdzieś tutaj, bo to mi się wydawało... To mnie pan teraz zaskoczył, bo to są rzeczy, do których ja jeszcze nawet nie dotarłem, a one są takie stricte filozoficzne właśnie. Filmy. Tak. Okej, myśl przewodnia, zaraz panu przeczytam. Tatuś mówi tak, widzisz, rzekł do Muminka, moją myślą przewodnią jest odkrycie tajemniczych praw, którym podlega morze.
muszę je odkryć, jeśli mam polubić morze. Nigdy nie będę szczęśliwy na tej wyspie, dopóki go nie polubię. Hmm. Więc on ma taki imperatyw, żeby odkryć ogólne prawa, no filozofia, nie? Tak, tak, no. Jakieś arche, może substancje. Tak. Ciekawe. No to jest ewidentne, prawda? Hmm. Jak pan poza tym odbiera postać taty Muminka? Czy właśnie tą filozoficzność można przypisać tylko tej jego motywacji i temu pisaniu dzieła, czy ona też dochodzi do głosu w jakimś jego postępowaniu codziennym? Ja myślę, że tatuś Muminka to jest taka satyra na filozofa ze swoim takim zagubieniem, roztargnieniem, drobnymi jakimiś niezrozumieniami innych. No to zdaje się, że Tove Jansson oparła mamę i tatę Muminka na swoich rodzicach. I to wygląda na taką po prostu z miłością zrobioną jazdę po sylwetkach taty i mamy. No chociaż tata Muminka i mama Muminka, ja miałem wrażenie, że to w pewnym sensie są rodzice idealni przecież, bo oni są tak ciepli, opiekuńczy, wyrozumiali. W ogóle dla mnie, przyznam szczerze, postać mamy Muminka była ciekawsza niż taty Muminka. Też niepozorna, ale ona też ma jakiś taki głęboko filozoficzny rys, w związku z tym, że ciągle zachowuje stoicki spokój i mama Muminka jakby ona zawsze jest spokojna, niezależnie od tego, co się dzieje i ma taką postawę, że zawsze każdy problem da się rozwiązać i to jest aż zadziwiające. Nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, był taki motyw, że pojawił się jakiś aparat kosmitów i zmniejszył mamę Muminka i ona się stała jakaś miniaturowa i wszyscy zaczęli panikować, a ona była całkowicie spokojna, tak samo jak w innych sytuacjach i powiedziała, że muszą jej kupić mniejsze narzędzia i ubrania, bo nie może już dziergać normalnie, tylko musi mieć mniejszy zestaw. I jakby tak instynktownie o tym właśnie z doktorem Tomaszem Mazurem rozmawiałem, o tym filozoficznym zaleceniu, bardzo istotnym, niby banalnym, ale bardzo istotnym, że trzeba rozróżniać rzeczy zależne i niezależne od nas i zajmować się tylko zależnymi. I z mamą Muminka dokładnie tak jest, że ona jest zawsze spokojna i zawsze jakby działa w konstruktywny sposób i zajmuje się tym, jakby czym może się zajmować i na co ma wpływ, a wszystko, co nie zależy od niej, akceptuje. Myślę, że pan idealizuje i mamę, i tatę Muminka, dlatego że moje wrażenie jest ciutek inne. To znaczy, to jest właściwie para jakichś nieomalże szaleńców. To znaczy, mama Muminka na przykład w pewnym momencie w ogóle traci kontrolę nad rzeczywistością, dlatego że zaczyna wszystko malować. I właściwie to malowanie, które eksploduje, powoduje, że właściwie nieomalże nie tylko, że dom, ale nieomalże pół wyspy zamalowywuje. I ona się po prostu jakoś odnajduje w jakiejś takiej działalności, która ją opętała i tam już ona tego nie kontroluje. Tato Muminka z kolei biega jak szalony i on próbuje albo tak, albo inaczej zrozumieć to morze, dlaczego ono się zachowuje tak, a nie inaczej. On próbuje jakoś heroicznie zrekonstruować, co się wydarzyło z latarnikiem, prawda? To mi się wydaje, że oni, przynajmniej w tej książce Tatuś Muminka i Morze, to ta para traci kontrolę nad rzeczywistością. Tam po prostu następuje w pewnym momencie pod koniec, w trzecim akcie, meltdown. Musi być meltdown, żeby potem nastąpiło scalenie wszystkiego. To malowanie wszystkiego przez mamę Muminka to jest też właśnie w Tata Muminka i Morze? Tak. A z czego ono wynika? To się wyjaśnia? Dlaczego ta mama się zaczęła tak zachowywać? Wydaje mi się, że jeśli dobrze pamiętam, to jest dlatego, że ona w ogóle czasami maluje sobie drobne rzeczy i po prostu ponosi ją w pewnym momencie. Tutaj rysowała kwiatek, tam trzeci i to nagle zaczyna jakoś pęcznieć. To brzmi jak, nie wiem, jak jakieś takie z podłożem psychologicznym, głębszym działanie. No, to się jakby wpisuje, jeśli moje odczytanie tej książki jest prawidłowe, że to jest po prostu taka rozprawa na temat tego, w jaki sposób, no klasycznie, najpierw jest idylla,
Potem jest samo narzucone wyzwanie. Oni gdzieś jadą na jakąś przygodę, która jest taką transformacją właściwie, prawda? To jest taka klasyczna campbellowska jakaś podróż, żeby siebie odkryć. I tam mają problemy ze sobą, z otoczeniem, pojawia się buka, ta buka właściwie podąża za nimi na tą wyspę i wszystko się rozpada, jest rozkład wszystkiego. To poruszył pan sporo takich wątków, o których ja nie wiedziałem. Jeszcze powinienem poznać ten świat znacznie lepiej, okazuje się. No i vice versa. Pan tutaj... Tak. Więc jeśli chodzi o tą tezę też, od której zaczęliśmy, czy o to pytanie, czy Muminki to jest dzieło filozoficzne, to teraz mam wątpliwości, czy ja powinienem zabierać głos w tej sprawie, w związku z tym, że nie wiem o tym wszystkiego, więc może tam są takie elementy, których ja jeszcze nie poznałem wystarczająco dobrze albo w ogóle. Ale też jeszcze raz wracając do samej tej tezy, powiem panu krótko może, co ja myślę na ten temat, jakie były moje skojarzenia. Pamiętam, jak w czasie studiów miałem zajęcia z jednym z profesorów i profesor dał nam do przeczytania na zajęciach swój tekst, swój artykuł, opowiadał o tym, że to jest artykuł, który napisał po studiach doktoranckich, jeden z pierwszych, który miał dla niego duże znaczenie i powiedział, że pokazał ten tekst swojemu nauczycielowi z tamtego okresu. Ten nauczyciel przeczytał ten tekst i powiedział mu, to jest tekst filozoficzny. I ten nasz profesor powiedział, że to był jakiś wielki komplement dla niego, największy komplement, jaki mógł usłyszeć. I jakby w nawiązaniu do tego, rozwijając tą tezę, chciałem powiedzieć, że ja to rozumiem, ja też bym to tak odebrał, bo jeżeli coś ma być tekstem filozoficznym, no to poprzeczka jest zawieszona naprawdę bardzo wysoko, jeżeli coś ma być dziełem filozoficznym. I tak jak panu powiedziałem, ja nie potrafię chyba tego sprecyzować dokładnie, ale wydaje mi się, że że to nie może się sprowadzać do kompilowania po prostu różnych mądrości. W Muminkach występują różne mądre elementy, teraz omówiliśmy ich sporo. One są w wielu przypadkach też niebanalne, pogłębione. To jest wszystko, ja to cały czas postrzegam w takim trybie tego podziału ról, więc to wszystko się jakoś równoważy, ale wydaje mi się, że do bycia dziełem filozoficznym potrzeba czegoś więcej. Chyba bym się tego trzymał. No ja niestety muszę się z panem zgodzić, to znaczy ja chciałbym po prostu troszkę przeformułować to moje stwierdzenie, które rozpoczęło tą naszą interakcję, prawda, że może to nie jest dzieło filozoficzne, bo dziełem filozoficznym to nie jest, bo zajmuje się zbyt intensywnie innymi rzeczami, a te filozoficzne elementy, które tam są wprowadzone, są po prostu na poziomie armchair filozofy. To są tylko takie jakieś mądrości rzucone tu i ów. Natomiast wydaje mi się, żebym dalej bronił takiej zmienionej tezy, że jest to bajka satyryzująca bajka o filozofach albo o filozofii, albo o możliwości filozofii, prawda? Że to jest takie spojrzenie troszkę z góry na te postacie, co nie znaczy, że nie ma w tej historii bardzo precyzyjnego, solidnego sposobu na widzenie świata. Tak, z tym się zgadzam. Czy są jeszcze jakieś inne wątki, które chciałby pan poruszyć, czy najważniejsze rzeczy omówiliśmy? Myślę, żeśmy rozmawiali 1,5 godziny, to chyba... Tak mi się wydaje, trochę dłużej nawet niż planowaliśmy. Ja w zasadzie jakieś najważniejsze rzeczy, które mnie zainteresowały, poruszyłem. W takim razie dziękuję bardzo. W tej chwili pan nie ma żadnej koszulki z muminkami już, tylko ta w przeszłości? No niestety. Proszę sobie kupić nową. Dobrze. Teraz po tej rozmowie będzie pretekst. Ja się zastanawiałem nad tym, bo będę Muminki oglądać dalej. Podobały mi się bardzo. I mi się podoba bardzo ten dom Muminków. To, że on jest taki piętrowy, okrągły, jaki klimat tam panuje. Myślałem, żebym sobie kupił chętnie figurkę domu Muminków. Taką małą jakąś. Nie wiem, czy coś takiego jest, ale poszukam jej w internecie i pomyślałem, że to też na prezent coś dobrego. Dobrze, to dziękuję panu bardzo. Zatrzymam nagrywanie teraz. Super, dzięki wielkie. Dzięki za rozmowę.